Witajcie kochani, z tej strony Dzień Mateusz dobry. Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w tym świątecznym czasie. Życzymy przede wszystkim Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i przygotowaliśmy dla Was raport. Raport o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, to jesteśmy Kremlinka Show. Od wielu miesięcy zbieramy dla Was informacje gospodarcze z tego, co się dzieje w Rosji. Produkujemy średnio 2 programy dziennie i uzbierało się na tyle materiałów i na tyle ważnych danych, abyśmy mogli przygotować dla Was taki kompleksowy raport. Więc w przeciągu najbliższych, nie wiem, minut, godzin zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Postaramy się Wam to wszystko streścić i podać w jak najbardziej przystępnej formie. Od razu chcemy powiedzieć, tych materiałów jest dosyć dużo, dlatego postanowiliśmy, że raport podzielimy na kilka części. W pierwszej części zajmiemy się społeczeństwem. Zdajemy sobie sprawę, że do końca też nie wyczerpiemy tego tematu, no bo musielibyśmy zrobić kilkudziesięcio albo kilku nawet setnogodzinny program i powtórzyć w sumie wszystko, zrobiliśmy. co mówimy w cepach. Tu jest taka, można powiedzieć, pigułka najważniejszych informacji. Też chcieliśmy pokazać troszeczkę danych i wykresów, którymi my się posługujemy, a czasami w tych codziennych wiadomościach tego Wam nie pokazujemy. Tak, dodatkowo. Zaczynamy chyba. Jeszcze jedna rzecz. Dodatkowo, jeżeli będziemy zdawkowo jakiś temat omawiać, to postaramy się podpiąć pod komentarz w tym odcinku linki do programów dłuższych, w których zajmowaliśmy się bardziej kompleksowo danym problemem. No bo tak jak Paweł przed chwilą wspomniał, jest to dosłownie kilkaset godzin pracy na przestrzeni ostatnich miesięcy i jeżeli jesteście zainteresowani, a widzicie nas po raz pierwszy, odsyłamy do tych komentarzy. No i zajmiemy się pierwszym tematem, czyli społeczeństwem. Mamy przygotowane kilka wykresów. Myślę, że od tego moglibyśmy zacząć, chyba że masz jakiś wstęp wcześniej. No, dosyć szeroki temat dotyczący rosyjskiego społeczeństwa. Jak rosyjskie społeczeństwo odczuwało sytuację, bo nie chciałbym, bo wszyscy się koncentrują na konflikcie, ale ja chciałbym spojrzeć jednak szerzej, jak wyglądał 2023 rok, jeżeli chodzi o rosyjskie społeczeństwo, i jak będzie wyglądał 2024, bo wbrew temu, co się w Polsce mówi, to rosyjskie społeczeństwo nie patrzy przez pryzmat wojny na to, co się dzieje w Rosji, tylko patrzy przez pryzmat swoich portfeli. I to jest najistotniejsze i to też myślę, że widać już w danych i widać w tych naszych analizach i trendach, co może się wydarzyć. A więc jeżeli ktoś się spodziewa, że tutaj rosyjskie społeczeństwo będzie patrzyło w ten sposób, że jest wojna i w związku z tym będą jakieś akcje, to może poczuć się zawiedziony. Ale przejdźmy do pierwszych danych. Wiesz co, to zacznijmy może od pracy, bo to pewnie interesuje ludzi, czy Rosjanie mają pracę, jak to wygląda. Zacznijmy od klasycznego wykresu, czyli stopa bezrobocia w Rosji. Jak widzimy, bezrobocie w Rosji jest bardzo niskie. W tym momencie cały ten rok był to spadek bezrobocia, natomiast te wskaźniki pokazują, że mamy do czynienia z brakiem pracowników, prawda, Pawle? Tak, no bo jeżeli ktoś by tak chciał spojrzeć pozytywnie, tak, tu często w polskich mediach się patrzy, że wzrasta produkt krajowy brutto, spada bezrobocie. No i w przypadku krajów zachodnich, jak coś takiego słyszymy, no to jest bardzo optymistyczna informacja. W przypadku Rosji jest to bardzo pesymistyczna informacja, ale zaraz wytłumaczymy dlaczego. Dlatego, że tak, po pierwsze to bezrobocie spada już tutaj masz okres ostatniego roku, ale jeżeli byśmy spojrzeli na ostatnie
kilkanaście lat, to widzimy, że mamy tendencję spadkową, no, trwającą już od ponad 20 lat, gdzie to bezrobocie spada. I to wynika po prostu z fatalnej demografii i z fatalnej struktury. To jest raz. Dwa, obecny konflikt przyspiesza pewne procesy negatywne, tak trzeba to powiedzieć, czyli braku rąk do pracy w konkretnych branżach, bo jeżeli sobie popatrzymy, powiem, dobra, no 2,9 to jeszcze nie jest tak źle, no bo to jest około ponad 2 miliony ludzi, a prawie 3 i tak dalej, ale to się tak nie rozkłada. Mamy bardzo dużo branż oraz bardzo dużo stanowisk, gdzie no mamy nawet informacje, że firmy się poddały, to znaczy one wiedzą, że już nie znajdą. I to nie dotyczy takich branż, żebyście też zrozumieli, jak programiści, nie? No bo u nas także tam programiści, ale tak, z jednej strony menadżerowie, a ja zacznę inaczej. Menadżerowie, tak, czyli brak kadry zarządzającej, ale brak w logistyce kierowców, osób, które zajmują się transportem, organizacją tego, brak hydraulików, ślusarzy, murarzy, mechaników. Bardzo dużo. Kierowców karetek. Kierowców, tak, robotników wykwalifikowanych, czyli osób, które mają jakiś fach. Począwszy od tego, że potrafią zarządzać innymi osobami, czyli to jest jakaś kadra najczęściej średniego szczebla, tutaj jest największy problem, jak i fachowców z danej dziedziny. Tak. I tak naprawdę jakby spojrzeć obecnie, to w Rosji wszystkich brakuje. No może jeżeli byśmy się bardzo uparli, no tych urzędników jest ok. Tu nie mamy, jeżeli chodzi o prace takie biurowe, braku, ale już księgowy, no też. Czyli jeżeli mamy jakąkolwiek specjalizację i mamy jakiegoś eksperta w danej dziedzinie, no to on jest rozchwytywany. Tak, musimy tu powiedzieć też o tym, dlaczego często brakuje tych ludzi, bo nie tylko mobilizacja i wojna są tym przyczynkiem. No powiedziałem, trend wieloletni, po pierwsze. Tak, ale jest jeszcze jeden, który się pojawił dopiero po rozpoczęciu wojny i ogłoszeniu mobilizacji pod koniec zeszłego roku, czyli pracownicy z Azji Centralnej. Tych ludzi jest coraz mniej, ich przyjeżdża o kilka milionów mniej niż zazwyczaj i to oni często byli uzupełnieniem kadry właśnie takiej jak spawacze, ślusarze, pomoc w rolnictwie i tak dalej. Spójrzmy na taką prostą. Hotelarstwo, restauracje, 85% firm skarży się na braki przekraczają 50% personelu, czyli co tak, jedna osoba musi pracować za dwie, no tak jakbyśmy sobie to starali. I trend jest już od kilku miesięcy, można tak pracować 2 tygodnie, aż kogoś znajdziesz, wiesz, no bo tak zazwyczaj to się odbywa. Ktoś się zwalnia, powiedzmy miesiąc, 2, trzeba przetrzymać, aż znajdą odpowiedniego kandydata i następnie to się jakoś reguluje. I z bezrobociem od razu bym wrzucił, bo tych wykresów będziemy mieli trochę, żeby ten program nie trwał 6 godzin, wrzućmy wzrost płac realnych. Tak. Już się ładują. I tu bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, co się dzieje. Czyli mieliśmy sytuację tego typu, że w 2022 konflikt, mobilizacja, jeszcze się nic nie działo. Tak. Ale na początku 2023 widzimy, że te płace zaczęły rosnąć. Dlaczego? No bo zawsze mamy pewne opóźnienie, czyli tak, ci ludzie pojechali na Ukrainę, wyjechali z kraju, powrócili do swoich ojczyzn i zaczęły się te mechanizmy odpalać. I tu widzimy taki pik, jeżeli chodzi o kwiecień, maj, ale co ciekawe,
Czyli pracodawcy zaczęli więcej oferować, żeby zatrzymać swoich pracowników, tudzież żeby nakłonić pracowników, żeby przyszli do nich. Zaczęli więcej oferować, ale widzimy, jak tutaj się kończy na wrześniu, ale już mamy dane za październik, listopad, które akurat trading nie podawał, gdzie widzimy, że to spada. Czyli spada ten wzrost płac, który jest oferowany. Dlaczego spada? Dlatego, że firmy już nie są w stanie więcej oferować i w ten sposób zachęcać ludzi do przejścia czy do zostania na danym stanowisku pracy. Czyli już ten wzrost płacowy, pomimo że on nastąpił, to jest hamowany. I tu od razu następna uwaga, to jest wzrost płacowy, który jest liczony według oficjalnej inflacji. I tu chciałem właśnie, czekam aż dasz dojść mi do głosu, gdyż chciałem, drodzy widzowie, żebyście zwrócili uwagę na taki drobny szczegół. Między marcem a kwietniem mamy wystrzał. Wystrzał, nagle wzrost płac realnych niesamowicie przyspieszył. Co się działo? Gdy dojdziemy do inflacji, ja poproszę Was, żebyście sobie przypomnieli ten wykres, gdyż 1 kwietnia Putin w nocy z 31 na 1 kwietnia obniżył inflację w Rosji o kilka procent dekretem. Więc jeżeli mamy korygowanie wzrostu płac o poziom inflacji, to nagle w ciągu nocy nam te słupki wystrzeliły. I tu mamy to dokładnie widoczne. Tak, ale zwróć uwagę, że to spada, czyli co to oznacza? Bo tak, że inflacja przyspiesza i... Tak, z jednej strony inflacja przyspiesza, więc tak, to prawda, a z drugiej strony firmy nie stać, żeby zwiększać te płace, bo to też jest problem. Czyli mamy takie dwa czynniki, które powodują, że ludzie mniej zarabiają niż zarabiali i nie oferują ale się mniej, więcej, niekoniecznie mniej wyrażone w rublach, gdyż ta płaca rośnie, natomiast skorygowana o inflację realnie jest. Ale jakbyśmy wyrażali w dolarach, to będzie mniej. Na przykład. Tak, właśnie. To jest świetny pomysł, żeby to w ten sposób dobrać. Bo pamiętajcie, że to jest wyrażane w rublach, ale jeżeli by liczyć realne dochody w dolarach, to nagle by się okazało, że Rosjanie w przeciągu roku zaczęli zarabiać o 30% mniej. To teraz ja bym przeszedł od razu do inflacji, wiesz, i wykresów związanych z inflacją, bo to akurat nam się świetnie tu połączy. Mamy, proszę bardzo, inflację żywnościową. Jak zobaczycie... I pamiętajcie, to co my często prezentujemy, to są dane rosyjskie na podstawie rosyjskiego Rostatu. Nie zawsze to jest Rostat, czasami to jest HSE, ale powiedzmy w większości jest to Rostat. I chyba, że będzie jakiś inny, to wtedy będziemy mówić. I jak widzimy, koniec marca to już zaczęło, bo było zapowiedziane to, więc mieliśmy zjazd inflacyjny, gdyż zapowiadane było, że Putin skoryguje, i cyk, nagle w kwietniu mamy deflację w Rosji, gdzie dosłownie 2 miesiące wcześniej było 10%. I jeżeli spojrzycie na wzrost płac realnych i na inflację, można zobaczyć, że jednym dekretem tworzymy te cuda i wianki, które później powtarzane są przez zachodnie media, a widać jak na dłoni, że te wykresy po prostu coś jest z nimi nie tak. Tak, nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą i geniuszem geopolityki, żeby widzieć, że rząd kłamie, tak? Że coś tu się wysypało, tak. Tak, była informacja, że w marcu, w kwietniu inflacja miała według Putina spaść do 3% i ona spadła, natomiast ona zaczęła potem rosnąć. I w tym momencie mamy sytuację taką, że na koniec listopada jest 7,5%. Tu jeszcze tego nie uwzględniono jest w wykresie, natomiast na koniec grudnia ma być 8%, chociaż teraz Rostat też kombinuje, żeby to zmniejszyć,
bo dostał wytyczne znowuż ze strony reżimu. Dokładnie Putin powiedział, że inflacja nie przekroczy 8. Ma nie przekroczyć 8. Ma 8 być, tak. Więc Putin już wiedział miesiąc wcześniej, ile na koniec roku ta inflacja wyniesie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że taka nieoficjalna inflacja, która jest gdzieś szacowana przez zagranicznych czy zachodnich ekspertów, no to mamy kwoty 50-60%. Tak. Publikowaliśmy te dane, jeżeli chcecie, to można czy na Twitterze, czy na naszym programie, którymś wcześniejszym spróbujemy podlinkować, żeby ten temat szerzej omówić. A ja wrzucam już następny wykres. Pawle, ładujemy. Tak, indeks cen i towarów. Tak. Tak, ponieważ to jak gdyby pokazuje ten indeks, taki jest często dla wielu krajów porównywalny CPI i tu, tak jak mówię, nie przywiązujcie się do wartości, bo te wartości znowuż są gdzieś tam z Eurostatu, natomiast jak widzimy na tendencja, jeżeli chodzi o towary konsumpcyjne w Rosji, jest wzrostowa i taka sama tendencja, jak nie gorsza, utrzyma się w roku 2024. Czyli, co to oznacza tak w skrócie dla takich zwykłych ludzi? No drożyzna. Towary konsumpcyjne, szczególnie spożywka, będzie rosła. My mówiliśmy sporo o jajach, mówiliśmy o wieprzowinie, tak mówiliśmy wcześniej o, nie wiem, wołowinie. Ale o alkoholu, tytoniu, o wielu rzeczach tak, ostatnio natomiast mówiliśmy w piątek na temat ogólnego wzrostu od stycznia. Tu, tak jak widzicie, są dane jedynie za 2023 rok. Jeżeli byśmy to ekstrapolowali na 2024, no to by było taki wysoki słupek wyższy za styczeń, bo większość podwyżek będzie w styczniu. W styczniu 2024 wszystkie władze lubią podwyższać ceny od stycznia, no bo wtedy można w przeciągu roku powiedzieć, że już jest lepiej albo że nawet są obniżki. Natomiast ten styczeń zawsze jest odbierany jako ten miesiąc, gdzie dużo podwyżek będzie i w Rosji podobnie. Jeżeli chodzi o podwyżki, w Rosji w styczniu chyba nie będzie towaru, który nie zdrożeje. Tak. A jak będzie, to piszcie, bo może będę zaskoczony. Ja takiego nie znam. Patrząc na to, co producenci i dystrybutorzy i sieci handlowe przewidują, a przewidują wszyscy podwyżki w stylu 20, 30, 40%. No tak, były też 15, było 5 na mleko. Dobrze, na przykład. Będą tak, i 5 ale, i 2, może ktoś nie? Ale ogólnie na wszystkich działach. Nie? Czy od 2, czy od 9, bo większość podwyżek będzie prawdopodobnie nie od 2 stycznia, tylko od 9 stycznia, no a to wynika ze świąt rosyjskich. Dobra, wrzucam kolejny wykres. Zmiana cen producentów w Rosji. Tak, i on będzie powiązany z tym, co wcześniej mówiliśmy, tak, czyli wzrost tych cen konsumenckich. On wynika z tego, że mamy problemy, jeżeli chodzi o producentów i ich koszty. I tu widzimy, że ten wzrost tych kosztów następuje nawet nie w sposób proporcjonalny, tylko wręcz geometryczny, no bo jeżeli byśmy patrzyli na te dane, no to jeżeli chodzi o że tak powiem, początek roku, mieliśmy takie deflacyjne informacje, tak, dla producentów. Czyli co, można było produkować coraz taniej? Teraz tak, ale tak się nie stało oczywiście. Natomiast od połowy roku, z czego to wynika? W dużej mierze wynika z kursu rubla, ale nie tylko. No bo jakby ktoś też prześledził ten kurs rubla, to nie wynikało tak, że ten kurs rubla nagle od lipca zaczął rosnąć, tylko że koszty producenci zaczęli odczuwać właśnie od lipca i jesieni. Wiesz co, ja mam taki 5-letni wykres, więc może go wrzucę, może będzie to bardziej widoczne. Tak. No i widzimy tutaj kwestię COVID-u, kwestię odbicia po-covidowego
wreszcie wejście tego spadku, który był spowodowany tą inwazją bo tu i umocnieniem rubla. Tak, bo tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli widzimy na początku 2022 roku, że ten wykres zaczyna nam strasznie szybko spadać, to się wiąże z tym, że rubel się bardzo gwałtownie umacniał dzięki interwencjom banku centralnego. On wtedy chodził po 55 chyba, czy 60 rubli do dolara, więc mocno się umocnił. Dodatkowo firmy rosyjskie miały bardzo duże zyski ze względu na panikę na giełdach. To ma powiązanie wtedy z tym? Może to gdzieś tam oddziaływać, natomiast częściowo tak, powiedzmy. Natomiast 2023 rok, niemal od początku roku wracamy do trudności dla przedsiębiorców, zbliżamy się do tego najgorszego okresu covidowego, Paweł, w tym momencie. Tak, i tu 2024 ten trend jest negatywny, wszystko wskazuje, że te zmiany cen producentów będą jeszcze wyższe. Zobaczymy, oczywiście bank centralny próbuje to ratować wysokimi stopami procentowymi, ale to jest trochę dolewanie benzyny do ognia, o czym wielokrotnie mówiliśmy i też wielokrotnie tłumaczyliśmy dlaczego. Natomiast co to oznacza? W krótkim terminie, skoro na jesieni ceny producentów wystrzeliły w górę, to inflacja na te produkty, które wyprodukuje, osuwa się około 2-3 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam. Muszą to przełożyć, przecież producent nie będzie dopłacał do produktów, które produkuje. I to sobie możecie właśnie... Czyli jeżeli teraz na przykład widzimy, że tam wychodziło ile, przepraszam? Ze stycznia jest 20%, tak? W okolicach 20%, to rozumiem, że to dorzucą do towarów gdzieś w okolicach stycznia, lutego. Bo to jest gdzieś takie przesunięcie mniej więcej. To od stycznia do marca będziemy mieli te podwyżki. Jest pytanie oczywiście, jak firmy, bo to każda firma może sobie inaczej przyjąć strategię tych podwyżek, tak? Bo jedna może zrobić jedną podwyżkę w styczniu, druga w styczniu jedną, potem w lutym, potem w marcu, trzecia w styczniu jedną, potem w kwietniu, potem w czerwcu, nie wiemy tego, to każda firma sobie jakoś tam może inaczej. Natomiast te podwyżki są nieuniknione. Dlaczego? Dlatego, że te koszty producentów, my wielokrotnie o tym mówiliśmy, zwiększyły się. Przede wszystkim największy problem koszty logistyki. I koszty kredytów. Koszty logistyki 2023. Ale bank centralny, chcąc ratować sytuację, podwyższył stopy te kredytowe. Ja już ci wrzucam wykres. Przez to leasingi, tak, czyli mamy teraz 16%. I podwyższył, słuchajcie, leasingi dla firm. Skoro się podwyższyły leasingi dla firm, to koszt dla takiej firmy się zwiększa, bo firma nie inwestuje, nie kupuje za gotówkę, tylko za pożyczone pieniądze. W związku z tym koszty firm się zwiększają i się nakładają z kosztami związanymi z inflacją, tak? Czyli z tą inflacją producencką, bo te firmy też kupują komponenty, jakieś inne rzeczy od innych firm rosyjskich z zagranicy, do czego się jeszcze dokłada słabnący rubel w 2023 i to nie słabnący na zasadzie, że patrzymy teraz w grudniu, tylko słabnący na zasadzie, że ktoś kupował coś powiedzmy we wrześniu, w październiku, i tam mamy pewne też opóźnienie. A więc te wszystkie rzeczy się nakładają. Efekt jest taki, że trzeba podnieść ceny towarów końcowych. Tak, i teraz zaczęliśmy mówić o tej głównej... I to drastycznie trzeba podnieść. Stopie procentowej i spójrzcie, jak wygląda wykres. Poprzednie lata... Można powiedzieć, że normą w Rosji było 7, 6, 5% stopy procentowe. Lata 90. inaczej. Ale... Tak, ale mówimy ostatnie lata przedwojenne. Po rozpoczęciu wojny Rosja gwałtownie umocniła rubla,
poprzez podniesienie stóp procentowych. Jak widzicie, Nie tylko. Tak, ale tu na tym wykresie. Jak widzicie, na początku roku 2022 mamy podwyższenie stóp procentowych bardzo szybko, bardzo gwałtownie. Później po kilku miesiącach to wycofali się powoli z tego. Natomiast spójrzcie, jak wygląda od połowy roku 2023. Kilkanaście podwyżek, w tym momencie kilka podwyżek. W tym momencie jest to 16% i zapowiedzi są takie. Na najbliższy rok raczej nie będą tego redukować. Raczej będzie to się utrzymywało na takim poziomie. Zwróćcie uwagę, że tak wysokich stóp procentowych na tak długim okresie, no to od wielu lat w Rosji nie było. I to będzie coś, co mocno uderzy w społeczeństwo, ale również, tak jak Paweł powiedział, w biznes. I tu widać to jak na dłoni. Ja może jeszcze wrzucę Wam oprocentowanie depozytów, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Tak, ważne. Jeżeli mamy wysokie stopy procentowe, to oczywiście depozyty w bankach też są wysoko oprocentowane. W tym momencie sięga to 10%. I co taki przedsiębiorca... I tu taka uwaga, bo tak jak patrzycie, że depozyty 10%, nie? Tak. To sobie teraz przemnóżcie razy tak 2,5, to będziecie mieli kredyt. Tak, no bo to zazwyczaj tak wygląda. Ale dla ludzi, którzy mają gotówkę, fizycznie gotówkę i chcą, nie wiedzą w co zainwestować, nie chcą prowadzić firmy, to 10% rocznie to jest całkiem przyjemna stopa zwrotu. To też hamuje niektóre inwestycje i tu będzie też hamowało konsumpcję. Dobrze mówię, Paweł? Bo ludzie, którzy mają oszczędności w tym momencie na tak wysokim oprocentowaniu na depozytach, mogą chcieć trzymać je w banku, a nie chcieć ich wydawać. Nie do końca, dlatego że nie obserwujemy jakiegoś wielkiego, znaczy inaczej, bank centralny spodziewał się, natomiast nie obserwujemy jakiegoś, jest obserwowany, ale niewielki wzrost, jeżeli chodzi o depozyty. Bardziej odczuwalne są wysokie stopy kredytów i to w każdym kraju szybciej to jak gdyby idzie, łatwiej jest podnieść kredyty niż depozyty, to jest naturalne. Natomiast widzimy, że ludność wybiera gotówkę i depozyty. Pomimo wysokiego oprocentowania depozytu. Depozyty, że tak powiem, we własnych mieszkaniach. Pomimo fali fałszerstw, kradzieży, jakichś innych rzeczy i najczęściej wybiera walutę obecnie. Czyli społeczeństwo nie ufa systemowi bankowemu? Nie ufa. Okej. A dlaczego? Słuchajcie, może przejdźmy do tematów zadłużenia Rosjan jako społeczeństwa. I wrzucimy Wam kilka infografik. Myślę, że one pokazują dokładnie to, z czym się mierzą w tym momencie Rosjanie. Zadłużenie rosyjskich gospodarstw domowych łącznie to jest 337 miliardów dolarów. I to jest stan na 1 września, źródło Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, żeby nie było, że wyciągnęliśmy to z kosmosu. No i trzeba powiedzieć, że już jest większe, tak? Tak. Na 1 września ono się powiększa, nie zmniejsza, a w 2024 będzie gorzej. Tak, i ważne jest bardzo, żeby zwrócić uwagę, że stan na 1 września to oprocentowanie kredytów, to znaczy główna stopa procentowa we wrześniu, 1 września, to chyba było 8%. Z tego co pamiętam. 8, a teraz 7, mamy 8. A teraz mamy 16. Znaczy, procentową, tak, 16, a tą taką komercyjną. Tak. Więc te zadłużenie będzie bardzo szybko rosło. Tu możemy liczyć się z podwojeniem. Tak, i teraz tak, słuchajcie, i to wiąże ze sobą pewne konsekwencje. Wrzucę Wam kolejną infografikę, gdyż tu mieliśmy informacje z września,
a tu mamy stan z listopada. Liczba Rosjan z kredytami niespłacanymi powyżej 90 dni to już jest niemal 10 milionów. 10 milionów Rosjan ma kredyty, których nie jest w stanie spłacać regularnie i te niespłacalności sięgają powyżej 3 miesięcy. I ta liczba bardzo szybko urosła w zeszłym roku. Z tego co pamiętam, to chyba było 20 kilka procent. Tak. I to bardzo dynamicznie rośnie i w przyszłym roku będzie rosło, no bo jeżeli stopy procentowe się podwoiły, no to raczej więcej ludzi nie będzie stać na spłacenie kredytów, niż nagle osiągną dodatkowe zyski. Tak. A jeszcze trzeba powiedzieć, bo tak ktoś mówi 10 milionów, no a w Rosji 140 milionów, to tam, nie? No ale to są osoby zadłużone. To sobie teraz przemnóżcie, że każda ta osoba ma męża, żonę, jedno dziecko, dwójkę dzieci, tak, jeszcze kogoś na utrzymaniu i nagle z tych 10 milionów zadłużonych robi wam się 40-50 milionów. I tak mniej więcej Rosjanie szacują. Rodzin, tak. 47 milionów ogólnie jest kredytów, natomiast tu mówimy tylko o ludziach, którzy mają zadłużenie powyżej 90 dni. Tak, 47, to jest też szokujące, 47 milionów ma kredyty, a 10 milionów z tego, no można powiedzieć, że są kredyty może nie stracone, ale zagrożone niespłaceniem. To ja mam jeszcze jedną infografikę, którą dorzucimy do tego, bo ona jest jeszcze bardziej przerażająca, moim zdaniem. Już się ładuje. Liczba Rosjan z komornikiem na dochodach 7-9 miliona. I to jest stan za 3 kwartały. Że tam 10 i tam ja spoko spłacam, ale zapomniałem, bo tam sobie na wakacje pojechałem. 8 milionów i to znowuż Rosjan, to znaczy, że pomnóżcie sobie razy 3, razy 4, no bo na dzieci się komornika nie nakłada, tak? Nie? No ale powiedzmy tutaj na rodziny. Co to oznacza? No i to znowuż rośnie niesamowicie szybko, tak? To nie jest tak, że to było przez lata tyle, tylko to są ostatnie kilka lat, mamy wzrosty po kilkadziesiąt procent, tak? No to są olbrzymie wzrosty i znowuż przy tak wysokich stopach procentowych, ja wielokrotnie mówiłem, że bank centralny popełnił straszliwy błąd ze względu na społeczeństwo i na koszty, bo społeczeństwo nie jest w stanie ponieść kosztów tak wysokich stóp procentowych przy tak zadłużonym społeczeństwie. Tu ważne, żeby pamiętać, jakiś że bezpiecznik nie zadziałał w głowie Putina i nie zwrócił uwagi, że ten problem zostanie przerzucony na społeczeństwo, bo dobra, ktoś może powiedzieć, dobra, pójdą tam do wojska w Ukrainę, no ale to są matki z dziećmi, to są często emeryci, to nie jest tak, że to są tylko osoby, mężczyźni, które mają 22 lata i mogą iść na tą Ukrainę walczyć, nie? Tacy też są, ale duża część nie będzie w stanie spłacać kredytów, których koszt wzrośnie 3-krotnie w stosunku do tego, kiedy brali te kredyty. Ja tylko wspomnę, w 2021 roku główna stopa procentowa to było 4,75, o ile dobrze pamiętam. Tak. Teraz mamy 16. Każdy, kto brał kredyt, a jeszcze masz konsumenckie. Tak, ale chciałem powiedzieć, że każdy, kto z Was brał kredyt hipoteczny tuż przed pandemią, a później mieliśmy podwyżkę stóp procentowych z 3 czy z 2 na 6,70 i jak mocno odczuł tą ratę, to teraz sobie wyobraźcie z 4,7 na 16. I co jest ważne, dane są z Federalnej Służby Komorniczej Federacji Rosyjskiej za 3 kwartały i tu też 3 kwartały to też jest okres, bo to mamy wrzesień to jest wciąż 8%, a od tego czasu mieliśmy podwojenie stóp procentowych. Nowych danych na ten moment nie mamy, natomiast można sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o wykresy, to mamy tu wszystko
wydaje mi się, Paweł, możemy powoli zawijać. Tak, spójrzmy na takie krótkie streszczenie, ja bym zrobił. Tak, jeżeli chodzi mocne o strony, jakieś słabe, tak. Starał się to podsumować, czyli powiedzieć, co w tym momencie, no jeżeli mówimy, że jest dużo tych słabych stron, ale jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na jakieś mocne strony w tym momencie i to społeczeństwo, my o tym pewnie będziemy mówili więcej, jeżeli chodzi o budżet, ale 2024, przynajmniej początek, wyższe podatki, bo tu już widzimy, że te podatki zostały nałożone wyższe, tak. No i wpływy z VAT-u były wyższe w 2023. One przynajmniej, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, powinny się utrzymać i te wpływy z budżetu, no bo o co chodzi? No jeżeli o 20% wszystko wam pójdzie w górę, tak, od 1 stycznia, nie? Alkohol, tytoń, nie czekolada, mięso. Szło na wino i tak dalej. No to tam jest VAT. No to ten VAT też pójdzie w górę, nie? Czyli od razu będziemy mieli zastrzyk dla budżetu, no i budżet będzie miał zwiększony dochody. Oczywiście wraz z każdym z miesiącem może się okazać, że Rosjan, którzy są w stanie opłacić i zapłacić za mięso, za produkty niektóre spożywcze, będzie mniej. Być może z tym alkoholem też pewnie będzie mniej, bo część twierdzi, że nie stać na legalny alkohol i przejdzie na inne źródła. Tutaj nie dochodu, tylko dystrybucji. I to też będzie ujemne dla oczywiście budżetu, ale to dopiero będzie za jakiś czas. Natomiast na samym początku, pierwszy kwartał, nawet pierwsze półrocze, raczej impuls dodatni, trzeba by sobie powiedzieć. Dla państwa, bo my mówimy społeczeństwo, ale z perspektywy społeczeństwo to będziemy mówić. Drożyzna, rosnąca inflacja. To po prostu jest tak pewne jak to, że wszyscy umrzemy, tak? No to tak samo jest pewne, że w Rosji będzie drożyzna i wysoka inflacja, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Potem zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o mocne strony, szeroki dostęp do chińskich towarów. O tym sobie nie mówiliśmy, natomiast podpisane kontrakty i współpraca z Chinami spowoduje zalew rosyjskiego, to już widzieliśmy w 2023, no i to jest plus, no bo społeczeństwo będzie mogło kupić sobie jakieś tańsze smartfony dostępne, nie te złe zachodnie, jakieś tam amerykańskie, tylko te chińskie produkty. No i to oceniałbym jako pozytywną rzecz. Kolejną rzeczą, którą można uznać za mocną stronę rosyjskiego społeczeństwa, a to może wpływać korzystnie na Federację Rosyjską, na rząd, to odporność na wyrzeczenia Rosjan. Bardzo często się mówi, że Rosjanie to na obierkach od ziemniaków i samogonie pojadą. No to teraz zobaczymy, jak daleko pojadą. Będzie taki czek. Będzie czek, tak, będzie wielki test w roku 2024. Ile można tego paska na tym społeczeństwie punkt zacisnąć? Krytyczny jest, a więc jak w grach macie taki, że tam nie, tam się przesuwa i ileś tam tej energii jeszcze zostanie, zobaczymy ile tej energii życiowej zostanie, bo władza będzie chciała to mocno testować. Tak, zobaczyć dokąd są w na stanie. rosyjskim społeczeństwie. Tak, dokąd są w stanie dojść. Dajemy to w mocne strony, bo dla Putina to jest szansa. Nie wiemy tego. Władza uważa, że jest wysoko, społeczeństwo uważa, że jest wysoko. Samo siebie dobrze ocenia, że dużo mogą wytrzymać, ale jaka prawda jest i gdzie jest ten punkt ciężkości, punkt krytyczny, my nie wiemy. Myślę, że tego nikt nie wie i takie mówienie, że ja jako geo coś tam i ekspert i doktor wiem, no to nie wiesz. Nie wiesz, bo co innego było 30 lat temu, 40 w latach 90., a co innego było za Stalina. I skąd możesz wiedzieć, ile rosyjski człowiek może wytrzymać? Nie wiesz tego, bo nie rozumiesz i nie znasz tego społeczeństwa, tak? Przekonamy się. Być może okaże się, że jest bardzo wysoka ta odporność, a być może się okaże, że w połowie roku to pęknie. Zobaczymy. Natomiast będzie to testowane i wpisaliśmy to jako mocne strony, gdyż może im się uda. Słabe strony.
Czekaj, mocne strony jeszcze dla tego, sam to napisałeś, dla rządu, mobilizację do wojska ze względu na trudne warunki bytowe. I to jest dla rządu szansa. Jeżeli te wszystkie informacje, które Wam pokazaliśmy przed chwilą, się realizują, no to coraz więcej osób jest zdesperowanych finansowo i jedyną szansą ich na poprawienie swojego bytu, jak dziwnie by to nie brzmiało, jest zaciągnięcie się na ochotnika do wojska i ruszenie w Ukrainę, gdyż Rosja płaci dobrze, przynajmniej ogłasza, że płaci dobrze, z tym płaceniem też jest różnie, natomiast jest to mocna strona, którą mogą wykorzystać w społeczeństwie, czyli zubożenie i zadłużenie, które będzie zmuszało to widzimy, w tym społeczeństwo. Tak. Jak mój znajomy powiedział, armia dziadów, ale zawsze armia. I możemy z tego się śmiać, natomiast taka armia dziadów jest w stanie zagrozić społeczeństwom zachodnim. I tutaj część nas straszy przed tym, moim zdaniem niesłusznie, natomiast no pamiętajcie, tak, no jest to zawsze jakaś armia i jakieś zagrożenie dla Ukrainy, zagrożenie też dla krajów zachodnich. Jako mocna strona. Przejdźmy do słabej strony. No to teraz takie oczywiste wydawałoby się rzecz. Drożyzna i rosnąca inflacja. Możemy dyskutować, ile tam na tych słupkach będzie, no ale będzie dramat. Będzie dramat, jeżeli chodzi już styczeń. Pytanie, na ile władza będzie chciała przed wyborami marcowymi z tym walczyć. Czy podda się od razu i powie, no jest inflacja, trudno. Czy też będzie chciała mieć jakieś ceny regulowane i koszyk produktów tych takich podstawowych, bo o tym się bardzo szeroko w Rosji mówi, czyli żeby przed marcem zrobić taki produktów podstawowych, które my przerabialiśmy za komuny. Czyli tam wódka, chleb, cukier, mięso, mleko, masło, no i jeszcze pewnie coś tam, benzyna, nie? I to są takie produkty podstawowe, których cena ma być regulowana. Już w tym momencie trochę takie jest, bo są odpowiednie dyrektywy, że jeżeli ta się cena zmieni w przeciągu 90 dni, to władza może reagować. Do tej pory coś takiego zaczęło istnieć, jeżeli chodzi o jaja, czyli w sumie produkt wydaje się, że nie taki pierwszej potrzeby jednak. Nie no, chyba jednak tak. Można bez... Dobra, w każdym razie zaczęli reagować, no jeżeli by się to przełożyło właśnie na mięso, na mleko, na masło, na chleb, na ziemniaki, na alkohol, no to wtedy pewnie tak. I się mówi, żeby stworzyć taki koszyk. Zobaczymy, czy władza posunie się do tego, bo jeżeli coś takiego by się pojawiło, no to trzeba się liczyć z kilkoma rzeczami. Coraz gorszej jakości produkty i to widzimy w 2023 roku i tu nie chodzi o to, że produkty są sprowadzane nie z zachodu, tylko z innych kierunków, bo to też, ale rosyjscy producenci no, pogarszają stan. No i to tak jak za komuny, pamiętacie takie słowo, ty to nie pamiętasz. Pamiętasz bubel? Takie słowo? Tak, oczywiście. Pamiętam, okej. No to w Rosji te buble, tak, które rosyjski przemysł i rosyjscy producenci tworzą, coraz bardziej popularne, wyroby czekoladopodobne, różnego typu tego historie w 2024 staną się rzeczywistością. No. Nie oszukujmy się, tak, że to nie będzie, bo będzie. No. Mamy w tym momencie wzrost kosztów czekolady, wyrobów na czekoladzie o 20-25%. W związku z tym będą firmy, które prawdopodobnie będą chciały na tym zarobić, jak gdyby oferując towary o niższej jakości. I to widzimy w 2023, w 2024 pewnie będziemy również. Rosnące koszty, jako słabe strony, rosnące koszty transportu, o tym mówiliśmy.
Tak. Następne brak personelu i to jest wypadkowa tego, co mówiliśmy, mobilizacja, zgłaszanie się na ochotników, nieprzyjeżdżanie pracowników z Azji Centralnej oraz społeczeństwo, ta część, która odchodzi na emeryturę, demografia, po prostu demografia jest w opłakanym stanie. Bez wojny Rosja powinna ściągać, chyba były wyliczenia, że do 1 miliona ludzi rocznie przez ileś lat, żeby utrzymać zdolności produkcyjne na podobnym poziomie. Tu to nie ja dość, że... 4 miliony. 4 miliony mniej więcej będzie brakować od 2024 roku. Mówiono 3-4, no ale dobrze, no to różnie. 4 miliony mniej więcej, tyle bez prowadzenia wojny. Tyle mniej więcej brakuje personelu, tyle. Tak, ale później do 2035 chyba 1 milion musiałby cały czas, rok do roku iść, żeby to w jakiś sposób stabilizować. Pamiętam takie wyliczenia. Więcej, ale okej. Mniej więcej. Czy to będzie 1 milion, czy 4, chodzi o to, że brakuje i to były wyliczenia, tak jak powiedziałeś, bez wojny, bez tej sytuacji, że setki tysięcy ludzi jedzie na front i kończy swoje życie. No i były wyliczenia, że pracownicy z Azji Centralnej jednak będą przyjeżdżać. Natomiast w tym momencie Rosja robi wszystko, aby jak najbardziej zniechęcić tych pracowników do przyjazdu. Łapanki w meczetach, łapanki w magazynach, łapanki w restauracjach i gastronomii, to co obserwujemy, no to jest taki strzał w stopę, który się będzie kumulował na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat i przy brakach personelu jednocześnie mamy sytuację, w której ludzie tracili pracę, przynajmniej w zeszłym roku, ale i pewnie teraz po części, bo będą te firmy zachodnie zamykać swoje ostatnie podrygi i wycofywać się, tak jak o tym raportowaliśmy w ostatnich tygodniach. Rosjanie, którzy pracowali w zachodnich korporacjach, zwłaszcza w regionie moskiewskim czy w Petersburgu, mogli liczyć na dobre pensje. Teraz, gdy zachodnie korporacje odeszły i ostatnie wychodzą i mamy zamykanie dużych transakcji, ci ludzie często tracą pracę dobrze płatną i muszą zamienić na pracę płatną gorzej. Jednocześnie przyzwyczajeni do wysokiego standardu życia mają na przykład kredyty, których w tym momencie spłacać nie będą w stanie. Więc to są zagrożenia dla ludzi, którzy najczęściej są dobrze wykształceni, z dobrych domów, prowadzili dosyć wygodne życie i w tym momencie jest to coś, co w nich mocno uderza. Teraz tak, pogarszająca się infrastruktura. Tak. I tu mówimy o kilku aspektach. Pierwsza zapowiedź rządu, że ze względu na trudności budżetowe w przyszłym roku obniży o 15-20% nakłady na projekty infrastrukturalne, nawet nie infrastrukturalne takie typowe, ale na projekty, bo to też nie ujęliśmy, projekty budownictwa ważnego z punktu widzenia społecznego, tak, czyli szkoły, przedszkola, żłobki. Szpitale chyba też były, chociaż szpitale to może w służbie zdrowia szpitale, i tam cięcia były troszeczkę może mniejsze. Osobne, ale szpitale też. Tam były wymieniane, bo będzie taki specjalny system monitorowania, który umożliwi oszczędzanie pieniędzy i to oszczędzanie pieniędzy szacuje się, że dzięki temu się zaoszczędzi od 15 do 20% i będzie to można pieniądze przeznaczyć na obronność, znaczy na wojsko. Tak. Dodatkowo wydawanie. I to jest oficjalna zapowiedź, to nie to, że sobie wymyślamy. Z Ministerstwa Finansów. Z Ministerstwa Finansów i z Ministerstwa Rozwoju. Również jeżeli chodzi o te duże projekty. Kolejowe, drogowe, mostowe, te wszystkie rzeczy. Tam mamy
reżimie cięcia, czyli to się nazywa gospodarka narodowa. No na gospodarkę narodową nie ma pieniędzy, bo trzeba przeznaczyć na obronność. Kolejnym elementem są mieszkania i wyposażenie mieszkań, obsługa techniczna, taka jak wymiana rur ciepłowniczych, windy, budowanie nowych mieszkań. Tam też mamy cięcia wind. Robiliśmy jakiś czas temu materiał, 40 000 wind chyba mamy braki. Nie ma serwisantów w windach, nie ma serwisantów do obsługi wind. Mamy budynki, gdzie mamy 20 kilka pięter, nie działa żadna winda, więc takie sytuacje się już zdarzają i będą się zdarzać. Dodatkowo budynki, których sytuacja techniczna nie pamiętam, jak to było nazwane, ale że nie nadają się już do remontu. Awaryjne. Takie awaryjne rośnie z każdym rokiem i potrzebne są potężne inwestycje, aby nadążać za degradacją budynków, które były budowane 50-60 lat. Akurat ja robiłem na ten temat materiał, robiła Andromeda. Ilość mieszkań, budynków awaryjnych z roku na rok rośnie. Tak. Co to są za budynki? No budynki, w których teoretycznie ludzie nie powinni mieszkać, ale są one dopuszczone, no bo inaczej, mieszkając w tym budynku masz prawo ubiegać się tam w gminie o mieszkanie, powiedzmy, socjalne. No i ilość tych mieszkań w Rosji jest przerażająca, no i to się nie zmieni ani w 2023, ani w 2024. Natomiast to znaczy zmieni się, urośnie ilość. Tak. Powiedzmy jeszcze, jakie trendy i szanse są na 2024, chociaż tutaj o szansach to chyba w przypadku społeczeństwa to trudno mówić. Powiedzieliśmy sobie już tak, coraz droższe i gorsze towary. To wystąpi. Brak w dostępie do towarów i tak mniej więcej szacujemy na przyszły rok, że nie tylko będą coraz droższe te towary, ale ze względu na działania rządu, widzieliśmy to w przypadku jajek, służby antymonopolowej, prokuratury, zmowy cenowe, jakichś innych takich cudów wianków, że będą oskarżani producenci. Pojawi się prawdopodobnie brak w dostępie do niektórych towarów. I już też możemy szacować, jakie to towary będą, ale myślę, że to będzie tam z każdym miesiącem się to zmieniało i rosnąć. To również jest kwestia tego, że Rosja bardzo dużo do Chin wysyła towarów eksportowych, których w którymś momencie po prostu, jak to za komuny też Rosja wysyłała, za Stalina i potem za Chruszczowa i za tych innych, a potem brakowało na rynku lokalnym. Tu będziemy mieli kopię sytuacji, czyli potrzebne dewizy, potrzebne juany, żeby prowadzić wojnę, a niewystarczająca ilość na rynek krajowy, no bo ktoś źle wyliczył, a nawet nieźle wyliczył, no nie dało się inaczej. Słuchaj, no to, czego moglibyśmy się spodziewać w 2024, to chyba czego się spodziewano w zachodnich stolicach, jeżeli chodzi o 2022 i być może, no chyba to już mniej 2023, czyli protesty. Protesty społeczne, ale nie takie, które sobie wyobrażano w tych Nie, skończmy stolicach. wojnę, tylko naprawcie nam rurę na przykład, czy coś takiego. Nie? No tak, dokładnie tak. To już widzimy, to już zaczynamy widzieć. Nie ma jaj, nie ma mięsa. Protesty na podłożu ekonomiczno-społecznym, bo to nie tylko będą takie ekonomiczne, tylko one mogą być tak wymierzone, nie tylko, że wymierzone w ten rząd centralny, one mogą być wymierzone w rząd, wbrew pozorom, bo tak będzie łatwiej protestować, w rząd regionalny. Tak, z prośbą do Putina, tak, pomóż nam. Że list tak napisano, że coś, ale tu trzeba tego gubernatora zmienić, bo on sobie nie daje rady. Tego typu rzeczy. Oczywiście mogą się jakieś większe też protesty w przypadku wprowadzenia jakiejś regulacji, ale na podłożu typowo ekonomicznym. One na pewno się wydarzą, tylko pytanie, czy będą na poziomie regionalnym i obejmować jakieś regiony. Mogą też mieć podłoże czasami
nacjonalistyczne też, czyli powiązane z jakimś, przykładowo w Czeczenii, w Inguszetii, tak, no nie chcę jak gdyby teraz wskazywać, ale mogą być też czyli te ekonomiczne problemy skierowane w stosunku do władz mogą też podgrzewać jakieś wcześniejsze problemy związane z jakąś chęcią, z chęciami niepodległościowymi, czy jakimiś narodowościowymi, czy też konfliktami, bo to też tak może być. Następnym etapem, który może się wydarzyć w przyszłym roku, a co obserwujemy właśnie przyspieszające w ostatnich miesiącach, to problemy ze spłatą kredytów i co się może z tym wiązać, problemy w całym sektorze bankowym. Finansowym, tak jest. Tak. Więc ludzie, którzy nie są w stanie zarabiać więcej, dostawali przez kilka miesięcy w tym roku od banków kredyty tak zwane ninja, czyli nigdy nie powinni dostać takich kredytów. Później zostali złapani w pułapkę wysokich stóp procentowych, a teraz przyszły rok to jest mierzenie się ogólnie z tym problemem. I to będzie coś, co właściwie od, nie wiem, może 9 miesięcy już o tym mówimy, że nadchodzi w Rosji pokolenie bankrutów. Tak. I te ilości będą jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo to jest ważne. Słuchajcie, to jest matematyka. Tutaj nie możemy oczywiście mówić Putin dobry, Putin zły, Nabiulina taka. Matematyka, no jeżeli mamy stopy procentowe na takim poziomie, jakim mamy, a zaciągane kredyty były na o wiele niższych kwotach, mamy inflację, mamy drożyznę, no to jest pytanie tak naprawdę kiedy i jak mocno ten problem urośnie, bo że ten problem będzie, to wiemy. Tak. Ale nie jesteśmy oczywiście w stanie, nie jesteśmy takimi geniuszami, żeby powiedzieć, że to będzie tak, nie wiem, luty, marzec, no coś tam. I ile procent dokładnie i jak to będzie wyglądać, bo też banki będą starały chronić siebie, oszukiwać, no różne tutaj możemy widzieć zagrania, natomiast na pewno to wybuchnie w twarz, jeżeli chodzi o system finansowy w 2024. No i następna rzecz. Czekaj, bo nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, bo te informacje, które wam podaliśmy odnośnie kredytów, to są kredyty tylko w bankach, a jest całkowicie duża, wielomilionowa pula kredytów chwilówek, które są oprocentowane, tak jak u nas, na bardzo wysoki procent. Więc tam, i mamy gwałtowny przyrost tych chwilówek i to są już też miliony kredytów. 60 chyba procent jest zagrożonych spłatą, więc całkowicie sektor chwilówek w 2024 roku będzie się rozrastał ze względu na to, że banki przestały w listopadzie udzielać kredytów, 90% odmów, bo bank centralny zainterweniował, bo po prostu się przeraził, co się dzieje, zaczął grozić bankom konsumenckim i bankom prywatnym i po prostu wstrzymał to w jakiś sposób. Natomiast fala ludzi, która pożyczała pieniądze i mieliśmy rekord w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, rekordy historyczne, że wcześniej w Rosji tyle kredytów nie było udzielonych i później w listopadzie, grudniu nastąpił stop gwałtowny, ale ta fala narastających pożyczek została przekierowana w jakiejś części na kredyty parabankowe. Więc to też będą dwie rzeczy, które najprawdopodobniej już w przyszłym roku będą główną siłą napędową problemów, przynajmniej na tym kierunku. I ostatni element, który powinien się pojawić, stagflacja, czyli to, przed czym nas straszono, jeżeli chodzi o Polskę, czyli recesja połączona z wysoką inflacją. W Rosji w 2024 stanie się rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że przez działania banku centralnego, ale również przez uzyskanie maksymalnych mocy produkcyjnych w 2023 przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie generować większych obrotów niż generował, a będzie generował mniejsze. Wielokrotnie mówiliśmy dlaczego.
nie ma więcej ilości fabryk, nie wybuduje się tych fabryk w 2024, w 2025 i tak dalej. W związku z tym mamy pewne limity i te limity zostały już osiągnięte, natomiast podnoszone koszty będą hamować. Kiedy osiągnięto te limity? W połowie 2023 roku. To nie jest tak, że my teraz i coś tam, po prostu już to widzimy, tak? No te dane pokazują, nie, no, bank centralny też już widział. No i można posłuchać sobie raportów Banku Centralnego, wypowiedzi tych głównych ekonomistów rosyjskich, profesorów różnego typu i zarówno którzy mieszkają w Rosji, jak i poza Rosją, oni wszyscy mniej więcej są zgodni. Będzie następowała prymitywizacja gospodarki, w związku z tym jeszcze dodatkowo będziemy mieli ten efekt kosztowy zwiększony i nastąpi powolna recesja, jeżeli chodzi o przemysł, znaczy powolna, nawet może ona nie będzie powolna, bo powolna to była w tym roku, ale będzie bardziej dynamiczna w roku 2024, jeżeli chodzi o przemysł cywilny, no i stabilizacja albo stagnacja, jeżeli chodzi o przemysł wojskowy, a być może nawet ujemne odczyty, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W związku z tym będziemy mieli sytuację biedniejącego społeczeństwa z wysoką inflacją, co będzie powodować, że powoli ta inflacja będzie też gaszona coraz mniejszą konsumpcją. Ale nie zostanie zgaszona, czyli jak gdyby to nie wróci do równowagi, ponieważ będą bardzo duże wydatki państwa związane z prowadzonym konfliktem. Czyli państwo cały czas będzie grzało tą gospodarkę, bank centralny będzie ją chłodził, ludność poprzez mniejsze wydatki będzie chłodzić. Efekt będzie taki typowy, czyli tak, wysokie ceny, braki towarów, jak i również recesja, jeżeli chodzi o przemysł cywilny. Okej, myślę, że zakończyliśmy dział społeczeństwo. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego raportu o stanie państwa. W następnych częściach powiemy sobie na temat przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej, na temat budżetu i pozostałych elementów, które są istotne, jeżeli chodzi o ten raport. Tak, dajcie proszę. Do zobaczenia wkrótce. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Pamiętajcie o łapkach. Dzięki i do usłyszenia. Spokojnego wieczoru życzymy. Do usłyszenia, zobaczenia.